Cześć, witam Was serdecznie na kanale u Białego. Dzisiaj będzie odcinek nie o samochodach, bo samochody robię na co dzień od pewnie 20 ponad lat. Jest to temat codzienny, codziennie o tym rozmawiam z klientami, ze znajomymi tu na tym YouTubie i czytam, dokształcam się, bo to jest wiedza, niekończąca się opowieść, więc dzisiaj taki trochę inny odcinek, ale też techniczny, między innymi o piłach spalinowych, elektrycznych, do cięcia, rżnięcia i tak dalej. Przerzucam na drugą kamerkę, pokażę Wam moje sprzęty, a jako że mam spory dom, który wymaga dużo opału na zimę, no to muszę takie sprzęty posiadać i co roku się z tym drzewem, powiedziałbym, męczyć, ale ja przy cięciu drzewa odpoczywam od tych właśnie samochodów, także już przerzucam na kamerkę drugą. I to są oto te sprzęty. Pokażę Wam z daleka. I to jest Ursus. Ktoś by powiedział Ursus, polski Ursus, tak jak te ciągniki, ale piła Ursus, jest to piła NAK. Pokażę Wam tabliczkę znamionową. Jest to piła z tych Chińczyków tradycyjnych, z tym, że czym ona się różni? Czym ona się różni, ta piła, od z tego, co przynajmniej udało mi się dowiedzieć, od tych takich standardowych, tańszych NAK-ów, bo ta była trochę droższa. No wiadomo, chwyt marketingowy, jak się mówi. Dlatego, że miała prowadnicę i łańcuch Oregona, co już jest wymienione, wymieniłem dosłownie chyba z tydzień temu, bo już coś piła słabo wchodziła w drzewo i ma ponoć lepszy gaźnik, z tego co wiem, no i jest ładnie wykonana. Z bajerów, jakie mamy, to mamy tu tak fajnie mocowany kluczyk. Kluczyk ze śrubokrętem jest od spodu tak ładnie wpinany i powiem Wam, że nawet nie wypada, nigdy nie wypadł i się nie zgubił i się nie obmyka. Także jakość tego jest całkiem niezła. Piłę tą posiadam od około 5-6 lat. Nie wiem, czy wtedy nowe sprzedawali. Ja ją kupiłem z rynku wtórnego od chłopaka, który miał ją praktycznie nową, przeprowadził się, nie potrzebował. Ona była praktycznie odpalona, w ogóle nie dotarta, łańcuch nie naciągnięty, w ogóle nie była używana. Nie? Była tylko po prostu odpalona. Pokazał mi też, odpalił, że ona działa. Narąbane było, pamiętam, oleju, tyle, że dymiła jak stary piec. No i co? Zapłaciłem za nią, nie pamiętam, już minęło około 6 lat, ale mi się wydaje, coś w granicach 400-500 zł. Wydaje mi się, że to niekoniecznie było 500, może to było 450. Coś w tych granicach. No praktycznie nówka sztuka. Spodobały mi się te piły, chciałem mieć. A że nie potrzebuję do użytku takiego domowego, mimo że mam raczej spory dom, sporo tego cięcia, to jednak nie jest to praca, że ta piła będzie chodziła po 10 godzin dziennie, więc uznałem, że kupię tańszą piłę. Nie kupię piły za 2-3 tysiące, żeby tam na sezon tylko drzewa naszykować. Wolałem kupić coś po prostu tańszego, tak? No bo tego drzewa nie masz tyle, ta piła nie służy do mojej pracy, tylko do użytku domowego, więc uznałem, że ona da radę. No i generalnie dała radę i daje radę w dalszym ciągu, także mogę polecić, jak Wam się trafi takie cacko. Pewnie podejrzewam, że części naprzemiennie pasują z tych NAK-ów. No mówię, piła wygląda fajnie. Tak jak mówię, ta prowadnica prawdopodobnie była Oregona, z tego co się orientowałem, i łańcuch, czyli taki trochę lepszy łańcuch, droższa piła, dostajecie lepszy napęd, lepszy gaźnik. I co ja o niej mogę powiedzieć po tylu latach, no bo już jest użytkowana bardzo długo. Generalnie piła odpala bardzo dobrze. Oczywiście wymagała, od razu mówię, żeby ona dobrze chodziła, wymagała dobrego dotarcia, bo to nie, tego typu piły nie są dla ludzi, którzy nie potrafią nic zrobić, tylko chcieliby odpalić i ciąć. I nic nie robić przy tym. To od razu mówię, że tego typu te różne Chińczyki, no tak średnio się nadają, bo to kupujesz i musisz o to zadbać od początku i wtedy Ci to będzie służyło. Coś tam trzeba wyregulować, tak jak tu trzeba było wyregulować te gaźniki.
Docieranie jest, tu jest nawet wlepka, ile oleju się leje. Na docieraniu się leje 1 do 25, czyli na 5 litrów 2 setki oleju, nie tak jak standardowo z reguły litr na setkę. A później po dotarciu tej piły, czyli po iluś tam tych zbiornikach paliwa, nie pamiętam ile ja wypaliłem, ale tak naprawdę to chyba z kilka sezonów lałem tak te 2 setki albo coś około, żeby po prostu tej piły nie zatrzeć, bo jak wiadomo te Chińczyki są nieraz niedopracowane, a później lejemy po dotarciu 1 do 40. Generalnie na dotarciu piła no, trochę kopciła, bo nieraz tego oleju się przelało, nawet trochę więcej jak 2 setki. Teraz leję tak około 150 ml na 5 litrów oleju. Staram się tego dobrego sztilowskiego lać oleju. No i oczywiście jest dobrze wyregulowana, tak mi się przynajmniej wydaje, że dobrze. O regulacjach można coś tam znaleźć na internetach. Tu są takie 2 śrubki regulacyjne. Jedna jest L, to jest od wolnych obrotów, czyli żeby łańcuch nam nie chodził. Druga to jest height od wysokich obrotów. No i musimy na takie po prostu ustawić na dwutaktowanie, bo raz, żeby ona miała moc i się nie dusiła, a druga sprawa, żeby tego paliwa trochę nadlewała, żeby na wysokich obrotach ona nam się nie zacierała, żeby miała smarowanie ciągle, więc ta regulacja jest bardzo ważna. Tu oczywiście jest wlew oleju, tu jest wlew benzyny, korki szczelne. Trochę na początku ciekło, tak jak mówią, ten olej tam z tej prowadnicy i tak dalej, że ona takie plamki zostawiała, ale nie wiem, jakoś teraz to się unormowało, nie ma z tym jakoś kłopotu. Smaruje łańcuch dobrze. I co mogę powiedzieć? Piła jest ogólnie smokiem, ona jest mega paliwożerna, tu dosłownie pójdziesz 20 minut, zależy oczywiście jak intensywnie się tnie. Paliwo znika w oczach i to w porównaniu nawet z innymi piłami, którymi cięłem, to i ktoś ciął tą piłą i też każdy tak stwierdza, że jest po prostu smok na paliwo. To też trzeba wziąć pod uwagę, że ona raczej więcej pali niż te wszystkie sztile i huskwarny. No i przez to, nie wiem czy przez to, że ona więcej oleju dostawała, na początku eksploatacji potrafił się ten wydech rozgrzać nieraz do czerwoności. Trzeba bardzo uważać, żeby na tym docieraniu dawać jej odpocząć, bo i żeby się tu coś nie zapaliło, nie? No i jedyną rzeczą, która właśnie odpadła w zasadzie, to jest nad wydechem, tu była taka izolacja termiczna nad tym wydechem i ja tą izolację do końca zerwałem, bo ona tutaj się o ten wydech po prostu kopciła, ale nic się nie dzieje. Generalnie ten plastik tutaj się nie pali, nic się z tym nie dzieje. No i jakiś taki zauważyłem, ale nawet po zmianie prowadnicy, że dość często trzeba ten łańcuch dopinać, nie wiem, może ja go delikatnie za lekko napinam, trzeba tego pilnować. No co, nie ma z tym problemów, nie ma z tą piłą problemów. Z takich rzeczy, które trzeba zrobić, to i co ja zrobiłem, to tutaj ten filtr, ja akurat nie miałem wtedy jakiegoś materiału, żeby go zakleić, to ja chyba z jakiegoś zmywaka odkleiłem te powierzchowne gąbki i obkleiłem cały ten filtr, oczywiście tak, żeby wlotu powietrza nie pozatykać, takimi siateczkami, nie? Żeby generalnie ta piła jakby zatrzymywała więcej tego syfu, żeby nie dostawał się do gaźnika. I to się trzyma już w zasadzie, nie wiem ile, 2-3 lata? Ze 3 lata to spokojnie się trzyma, nie, nawet więcej. Może nawet więcej niż 3 lata. Kilka lat to się trzyma ta gąbeczka. Także to się nie odkleiło, jakoś po bokach tu przykleiłem ładnie. I tu pod nakrętkę od filtra dałem takiego, nie wiem czy to są od papiaków, taka podkładka metalowo-gumowa, żeby tym żeby dobrze się dokręcał ten filtr powietrza i żeby tu uszczelnić ten dolot, nie? No i co, ze śmiesznych w ogóle w zasadzie awarii ta piła nie miała. Jedną miała mikroawarię. Oczywiście jak chłopaki cięli, więc wyjątkowo zawsze raczej sam nieraz mojemu bratu dawałem, ale w tym roku chłopaki cięli i oczywiście już ten przełącznik się zepsuł. Także przełącznik wymieniłem, nie wiem czy jakiś miałem, dopasowałem. Coś się popsuł ten przełącznik w każdym razie. Taka pierdoła w zasadzie to koszt jest kilku złotych. No i ze śmiesznych awarii to właśnie sąsiad jak ciął w krótkich spodenkach. Myślałem, że zepsuł to całą szarpkę, a okazało się, że takie tutaj siurki w tych spodenkach wiszą, takie sznurki, siurki, nie? I on jakoś jak ciął, odpalał tą piłę, to mu ten sznurek wciągnęło tu w ten, to nawet nie awaria, to wina użytkownika, nie? Bo BHP zostało nieprzestrzegane.
i wciągnęło mu ten kurde sznurek tutaj w tą szarpkę i jakoś nie pamiętam, że coś zablokowało ten szarpak. Ja już myślałem, że szarpak do wymiany, odkręciłem parę śrub, wyjęłem po prostu, bo ten sznurek tu się owinął i stopił, po prostu tam się wtopił w ten materiał, zablokował ten mechanizm do odpalania. I ja to wyjęłem, skręciłem z powrotem i piła śmiga jak szalona. Ale mówię, to nie była awaria, to był raczej no, błąd BHP, nie? No, nie użytkuje takich sprzętów z jakimiś kurna wiszącymi sznurkami, nie? Bo to jest normalne. Jakby mu w łańcuch wciągnęło, to jeszcze by mu torbę porwało, nie? Także nie robimy takich rzeczy. Oczywiście no, piła dość ciężka, ale wiadomo, spalinówki raczej są ciężkie. Takie roboty robimy, to musimy mieć krzepę. Aczkolwiek, tak jak mówię, polecam tą piłę. Wiadomo, że ja cięłem ich huskwarnami, sztylami. Nie ma tu co porównywać. Wiadomo, że tamte piły będą lepsze, bo tamte bierzemy od początku i możemy orać dniami i nocami. I te piły chodzą. Przynajmniej te kiedyś, nie wiem jak teraz, bo tam i wersje profesjonalne są i amatorskie. No ale myślę, że taka jakaś piła, sztila czy huskwarny za 3 koło, no to nie ma co dyskutować, że będzie lepsza. Ale do takiej doraźnej, domowej roboty, jeżeli ktoś ma 2 prawe ręce i umie coś tam podregulować, podczyścić, bo tu ja zawsze staram się kompresorem wydmuchiwać tą piłę z tego różnego tam zabrudzenia i tak dalej. I ta piła działa, jak dbasz, tak masz. Nic się z nią nie dzieje, nie zatarła się. Mówię, około 5-6 lat, a naprawdę nieraz też sterty drzewa mam. I drzewo często mam słabe jakieś tam jakości, dechy powysuszane, nieraz gwoździe, metale się trafiają, także no jest hardkorowo nieraz. Nie jest to czyste drzewo generalnie takie z lasu, tylko nieraz z odzysku po prostu. Bardzo dużo mam takiego drzewa. No i z tego właśnie względu chcę Wam opowiedzieć o następnej pile elektrycznej Parkside. Bardzo fajny sprzęt. Też nie chciałem, bo rozglądałem się za Makitą, no ale za Makitę trzeba zapłacić kupę siana. I ze wszystkich pił, które oglądałem i jakieś recenzje i widziałem na żywo i stosunek jakości do cena, właśnie ten Parkside mi podszedł. Gdzieś to jakoś nie będę reklamował tych sklepów, marketów, bo no ale wiadomo w jakim sklepie to się kupuje. No żeby było polskie, kupiłbym patriotycznie polskie, ale wiadomo, że niestety nie ma takich produktów za wiele, więc no, uważałem, że po prostu w tych pieniądzach około 1200 zł nie będzie lepszej alternatywy, nie? Czyli około 1200 zł wyszła mi z 2 bateriami 4Ah i plus 1 ładowarka. Z czasem dokupiłem drugą, tą szybką ładowarkę, bo to są szybko ładowarki, że taka bateria 4Ah ładuje się około godziny. No i co ja mogę powiedzieć o tej pile? Ogólnie w zasadzie jest prawie bezobsługowa, bo tylko ładujemy te akumulatory. Wyciąga się wszystko ładnie szybko. Tu lejemy tylko olej. Tego oleju idzie, jako że te obroty nie są wysokie, tego oleju idzie naprawdę bardzo mało. Tutaj mamy luzowanie tej całej pokrywy łańcucha. Tutaj regulację do łańcucha, więc robi się to szybko. Wiadomo, ta piła też tak nie zużywa się jak spalinówka, bo ma trochę mniejsze obroty. I co ja mogę powiedzieć o tej pile? Po co ja w ogóle ją kupiłem? Dlatego, że po pierwsze, nieraz nie chcemy hałasować sąsiadom i wiadomo, gdzieś tam dzieci śpią, gdzieś tam możemy komuś hałasować. Po drugie, jak tnę gdzieś tam w pomieszczeniu, w kotłowni, późnym wieczorem, żeby nie hałasować, to bez problemu takie coś jest super, ale to super właśnie sprawuje. Często miałem jakieś naznoszone drzewo do kotłowni i tamtego trochę było. Trzeba było to pociąć wieczorem. Wiadomo, już na dworzu zimno, w zimę, więc sobie tą piłą cięłem. Wtedy nie mamy takiego hałasu, jakieś deski, nie deski. Nie mamy hałasu, nie mamy smrodu. Spalinówkę odpalisz na minutę i już rak płuc gwarantowany. A tym właśnie można pracować po pierwsze cicho, po drugie bez właśnie smrodu, nie? Także to są zalety takiej piły i ta piła ma u mnie już między 2 a 3 lata. Wydaje mi się, że ponad 2 lata. Nie chcę skłamać, więc jest trochę krócej użytkowana niż Ursusik, dużo dłużej. Aczkolwiek
też ją mogę polecić, ale pod też pewnymi warunkami, bo wybieramy to, do czego nam jest potrzebne. Ja tu mam taki właśnie pakiet, który ja użytkuję, bo jedno nie ma rzeczy najlepszej, nie? Ja wrzucam filmik, wiadomo, piła kontra piła, tak? Ale generalnie to działa w pakiecie. Zależy, co komu jest potrzebne, nie ma rzeczy idealnych w życiu. Wiadomo, terenówką nie wystąpisz, nie będziesz miał pierwszego miejsca w Formule 1, a Formułą 1 nie wygrasz rajdu offroadowego. No, taka jest prawda, tak? Co mogę powiedzieć? No właśnie, podstawa piły elektrycznej to jest ostry łańcuch. Ta piła po prostu nie ma takich obrotów, że nadrobi tak jak tamta mocą, bo tamta jest naprawdę mocna piła. Brat się troszkę śmiał na początku z tego Ursusa, że ja mam Chińczyka, ale jak wziął w ręce i trochę popracował, to przestał komentować. Tak na początku skomentował, że to się do niczego nie nadaje, jako zawodowiec, no bo pracuje w takiej dziedzinie bardziej ogrodniczej, więc z piłą się jest na co dzień i z kosą, z piłą i tak dalej, z drzewami. Pracuje, jak to się mówi, na co dzień, a jak wziął ją w ręce, coś tam pociął, coś tam wyciął, przestał ją komentować. Nie powiedział już od tamtej pory, jak raz użył, nie powiedział złego słowa. Także naśmiewanie się z tych Chińczyków nie do końca jest na miejscu, tak? No bo wiadomo, zdarzają się oczywiście jakieś babole, ale jak masz trochę pojęcia, to super to służy. Także właśnie tak, czyli ostrzenie łańcucha. Musimy mieć albo jakieś łańcuchy na zmianę, albo najlepiej jak sami umiemy ostrzyć. Ja generalnie z racji tego, że często muszę ostrzyć, ostrzę szlifierką kątową. Ktoś mógłby się śmiać, ale nauczyłem się tego. Oczywiście zepsułem 1 czy 2 łańcuchy, te cienkie, bo to poprzednio miała cienki łańcuch ta piła. Popsułem, na cienkie łańcuchy jest tragedia kątówką ostrzyć. Miałem oczywiście kątówkę z regulacją obrotów, ale się zepsuła, żeby tam nie przypalać, ale da się kątówką naprawdę dobrze ostrzyć, jak ktoś ma jakieś tam pojęcie i tak jak mówię, 2 prawe ręce i ręce nie drżą. Da się to fajnie naostrzyć i to niejednokrotnie komuś tam udowodniłem, że zwykłym diaksem z odpowiednio dobraną tarczą oczywiście da się naostrzyć bardzo dobrze taki łańcuch. Ale czemu ja tak ostrzę? Ostrzę dlatego, że ja mam bardzo dużo jakiegoś drzewa z rozbiórek, domów, dachów, komórek, palet i tak dalej. Dużo takich desek właśnie zwożę i tam zdarzają się jakieś dechy czy bale, w których jest więcej gwoździ, wkrętów niż tego drzewa. No naprawdę, zdarza się tak, że ciężko ominąć te gwoździe. No i te łańcuchy siłą rzeczy się bardzo, bardzo tępią, tak? Ale tak jak mówię, ostrzenie normalnie pilnikiem takiego łańcucha, który przejechał po gwoździach, który się całkowicie wygruzował. No tu jest chyba nawet naostrzony, raz użyty. Nie wiem, czy to będzie w ogóle widać, czy to jakoś tam wyostrzy. W każdym bądź razie jest ostry, ale tak jak mówię, nieraz jest tak, że naostrzysz i za pierwszym cięciem po 10 minutach można trafić gwoździa i ta piła już odczuwalnie słabiej tnie. Także dlatego ja ostrzę właśnie w ten sposób i nauczyłem się tak ostrzyć, bo bym nie nadążył wozić do ostrzenia, bo pilnikiem nie wyprowadzi takiego łańcucha, co poszedł po gwoździach, bo byście musieli stać pół dnia z 2 łańcuchami, a ja w godzinę ostrzę 4, można powiedzieć, odbudowywując całkowicie te krawędzie tnące nieraz po jakichś gwoździach i tak dalej. Także da się, ale też trzeba się tego nauczyć. No także też nie polecam tego każdemu, albo kupić jakąś dedykowaną ostrzałkę. Sam się zastanawiałem, no ale mówię, idzie mi dobrze na tyle diaksem, że raczej nie potrzebuję żadnych ostrzałek. No oczywiście czasem jak nie będę miał czasu, a piły będą leżały, to mogę, żeby mi wyprowadzili, zawiozę do fachowców, którzy się tym zajmują i oni mi wyprowadzą, zawsze poprawią trochę te kąty, aczkolwiek nawet mi się wydaje, że te kąty trzymam i graniczniki też troszeczkę nieraz przyszlifuję, także te piły po ostrzeniu, no tu jest podstawa. Przy elektrycznej pile, bo ona niestety nie ma tej mocy, nie nadrobi mocą, musi być ostry łańcuch, to jest podstawa.
czyli warto mieć dwa łańcuchy. No i generalnie druga sprawa. Najlepiej mieć dwie te szybkoładowarki, bo godzinę wam ładuje, czyli na przykład sobie gdzieś tam po trochu coś porobicie, potniecie te 20-30 minut, czy coś w zależności oczywiście jak intensywnie. I wtedy sobie te baterie naładujecie, odpoczniecie, czy co innego porobicie i znowu możecie ciąć. Ale jeżeli macie więcej pracy, to od razu mówię, że trzeba kupić baterie większe. Tam bodajże nie wiem, czy te Parkside'owskie nie są nawet 7Ah, więc ja będę pewnie przymierzał się do takich baterii. Dlatego, że te czwórki i one już mają powiedzmy te ze 2 lata, no to dość szybko, że tak powiem, tracą moc. 20-30 minut na tym grubszym łańcuchu, wiadomo, on ciężej idzie, więc one bardziej żrą prąd. Więc jak ktoś macie więcej pracy i da radę wtedy więcej pracy zrobić, to warto kupić jeszcze te 7, przynajmniej żeby mieć dwie. Te ładujecie, 7 pracują i na odwrót i wtedy można już tego drzewa, tej roboty przerobić, ale tak jak mówię, trzeba mieć też ostry łańcuch, bo później ona jak się stępi, to nie będzie chciała iść. Chociaż no, zależy jakie macie, czy brudne drzewo, czy czyste. No, z takimi gwoździami no to niestety jest już walka. No i jeszcze o łańcuchu chciałem powiedzieć, bo tak chciałem kupić dedykowany, bo tu jest w ogóle taki grubszy łańcuch, taki normalny. Poprzednio był taki bardzo cieniutki. Zauważyłem, że w tych elektrycznych, oczywiście pojedziecie do sklepu, to jakiegoś marketu, to żadna obsługa, w ogóle wam nikt nie pomoże przy doborze łańcucha. To jest w ogóle czarna magia. 3/8, grubość wprowadzenia, długość łańcucha, ilość ogniw. Tam jest tyle parametrów, że w ogóle każdy wymięka, nie? Ja jakoś nauczyłem się dobierać te łańcuchy, kupiłem do tej prowadnicy taki sam łańcuch, tylko po prostu kupiłem ten zwykły, grubszy. I on, powiem wam tak, on normalnie daje radę, ostrzy się 100 razy lepiej, tylko po prostu jest jedna wada, że więcej zużywa prądu, bo robi większą bruzdę automatycznie. Kurczę, nawet powiem wam, że pokażę wam jaki ten łańcuch, bo może ktoś będzie miał kłopot z dobraniem tego łańcucha. Dobra, mam. Już wam pokażę. O. Tu nawet sobie podpisałem, żeby wiedzieć jaki. Akurat ten Parkside w oryginale ma 56 ogniw, 1,1 mm, pół dłuto. Tak to wygląda. Żebyście wiedzieli. No i to jest podstawa. Piła fajna, sprawdza się, w miarę bezpieczna, lekka przede wszystkim, jest dużo lżejsza niż spalinówka. No i bateria mi pada, więc szybko jeszcze powiem o tym lisie, bo na początku w kotłowni, jak właśnie miałem dużo drzewa, dużo jakiegoś fajansu, to kupiłem taką makitkę. Z pełnym sumieniem polecam, bo ona już dużo więcej jak 5 lat, nie wiem, 5-7 lat pewnie mam tą makitę. Pocięła już wiele aut i chyba drzewa to, nie wiem czy nie parę ton drzewa. Najlepiej piły się sprawują tego typu do drzewa, jeżeli chodzi o drzewo. Tak naprawdę, mimo że ta makita pocięła mnóstwo samochodów i drzewa, to jedno uszkodzenie było tylko tej prowadnicy, tego tutaj odbojnika. On po prostu gdzieś tam od drgań pękł. Ja go pospawałem, bo nie szło tego jakoś dokupić. I to jest w ogóle bezawaryjny sprzęt, który naprawdę przerobił tony towaru. Pociął samochodów, pociął jakichś śrub, wydechów, metali. I jeszcze przy okazji całą zimę sobie nieraz cięłem drzewo, po trochu w kotłowni, jakieś deski z gwoździami. I dlaczego mówię o cięciu drzewa i właśnie lisim ogonie, czy tak zwanym lisim ogonie? Dlatego, że to jest w ogóle wariat na właśnie takie drzewo, które ma dużo gwoździ, dużo jakichś takich pierdół, bo nie ryzykujecie tępieniem łańcucha, uszkodzeniem prowadnicy i tak dalej. Albo zmieniacie ten nóż, który kosztuje tam, nie wiem, 15 czy 20 zł, ale on z reguły nawet od gwoździ się nie psuje jakoś nadmiernie, można go użytkować bardzo dużo, a jak wam się łamie tu na końcu, bo najczęściej one się krzywią, można je wyprostować, to można tam sobie nadciąć tą końcówkę z powrotem, przewiercić dziurkę i cały czas użytkować. Po prostu docinamy go sobie, przewiercamy dziurkę i jak nam się łamie tu z brzega, można to w dalszym ciągu stosować. Generalnie sprzęt nie do zaorania. Chyba najwięcej wypracował ten lis z tych wszystkich tutaj 3 sprzętów.
Jest nie do zaorania. Tak jak mi w sklepie polecili znajomi, tak to się sprawuje. Bezawaryjnie, jest to super sprzęt. Tyle co on przerobił, to naprawdę 10 razy na siebie zarobił. I w dalszym ciągu sprawnie, bez żadnego zająknięcia działa. Tylko że jest wadą tego, że jeżeli tniecie tym drzewo, to wiadomo. No i niestety bateria padła, także będzie doklejka. Co ja mogę powiedzieć? Na czym skończyłem? Skończyłem na tym, że wadą tego sprzętu jest wiadomo, że jeżeli zastosujecie to do cięcia jakichś tam desek czy drzewa, oczywiście tyle na ile pozwoli Wam długość tego lisa, chociaż wiadomo, drzewo można obracać, więc dużo grubsze drzewo potniecie, tylko wymaga to po prostu pracochłonności, pracowitości, więc się przy tym upocicie. No i wiadomo, że jak to lisi ogon, czyli piła szablasta, strasznie telepie, więc telepie Wam rękoma i później wiadomo, jak pójdziecie się odlać, to ręce tak się trzęsą, że możecie niechcący dokonać samogwałtu, nie? Także tutaj no, pod tym kątem pracowitości wymaga to krzepy w łapach, wypocicie się, wymęczycie, ale da rady zrobić tym dużo roboty i naprawdę, żeby taką makitę, ten sprzęt zaorać, to naprawdę trzeba być specjalistą, żeby to wykończyć. No, naprawdę chciałbym, żeby ktoś się na tym uwiesił i zabił ten sprzęt. Ja bym chciał to po prostu zobaczyć, nie? Także jest to sprzęt godny polecenia, ale żeby nie było i oczywiście do drzewa najbardziej polecam tego typu zęby, które są trochę tak powyginane i na boki. Znajdziecie takie, często można kupić takie brzeszczoty. To po prostu jest, najlepiej się sprawdza do drzewa. Testowałem różne tego typu krój zęba po prostu. I żeby nie było, że ja wszystko polecam, to tu mam też lisa. Piła szablasta, akumulatorowa tej firmy ROX. I powiem Wam tak, tej firmy i tego w ogóle lisa i w ogóle tej firmy za bardzo nie polecam. Przynajmniej elektronarzędzia, bo inne rzeczy mogą się sprawować. Jeżeli chodzi o elektronarzędzia, wszystko mi się zepsuło. Jedna wkrętarka, druga wkrętarka, wszystko na reklamacji, Diax, reklamacja. Jedyne co się nie popsuło to tamten LED, taki halogen z tej firmy właśnie ROX. Także na przykład tego nie polecam, mimo że to mam, kupiłem, bo akurat gdzieś tam na placu nie mam prądu, więc uważałem, że mi się to do czegoś przyda, ale to się zepsuło raz czy dwa razy na reklamacji, w końcu sam to rozebrałem, sam naprawiałem, jakąś tam baterię od Diaxa też sam naprawiałem, także są rzeczy, których nie polecam, a z reguły wypowiadam się o rzeczach, które użytkuję już ileś tam lat. No i ta firma, jeżeli chodzi o elektronarzędzia, mi bardzo podpadła. Praktycznie wszystko prawie się rozleciało, z wyjątkiem tego halogenu LEDowego. On służy dzielnie. Z tych wszystkich sprzętów też jedną baterię naprawiałem, jedna mi zdechła całkowicie, także w ogóle ten sprzęt się jakby nie amortyzuje, nie zarabia na siebie. To jakieś nieporozumienie. Albo ja źle trafiłem. Także tego Wam nie polecam. To polecam z czystym sumieniem spalinówkę Ursus bądź inne Naki, może jak Wam się trafią jakieś w lepszym wykonaniu, bo wiadomo, że jak z tymi Chińczykami kupisz coś droższego 100, coś tańszego 100 i czasem są jakieś różnice w tych podzespołach trochę lepszej jakości, nie? Tylko że tak jak mówię, tamta piła nie smrodzi, nie hałasuje, więc niby to jest takie wszystko porównanie, czyli co jest lepsze, moglibyśmy się wypowiadać, co jest lepsze, tak? Ale tu bardziej chodzi to, co nam bardziej odpowiada. Z tych sprzętów tamtą piłę mogę Wam polecić, tą piłę szablastą mogę Wam polecić i piłę elektryczną też Wam mogę polecić, tylko w zależności jakie macie potrzeby, gdzie mieszkacie, jakich macie sąsiadów, jakie drzewo tniecie, ile tego drzewa. W każdym bądź razie oczywiście o użytku takim mówię domowym, gospodarstwo domowe, czy mieszkacie gdzieś na uboczu miasta, czy macie jakiś normalny dom, piec opałowy, no nie każdy teraz pali tym drzewem, aczkolwiek uważam, że jest najtaniej. Drzewo, węgiel i tak dalej jest obecnie chyba najtaniej według mnie. Bo drzewo bardzo dużo ludzi oddaje za darmo i to tu o tym trzeba wspomnieć, że jak się dobrze pokręcicie, to bardzo dużo drzewa można pozyskać albo w dobrych pieniądzach, albo nawet ludzie oddają za darmo. Tylko wiadomo, że jak oddają za darmo, to drzewo jest mizernej jakości z jakimiś tam gwoździami, deski, palety i tak dalej i tym trzeba się właśnie pobawić
ostrzyć i tak dalej. Czyli to się bardzo nadaje właśnie do pomieszczeń, bez hałasu, jest ta piła lżejsza, ale wiadomo, 1200 zł dajecie, plus jakaś tam ładowarka, to już wyjdzie tam, nie wiem, 50-100 zł więcej, więc już się robi pewnie z 1300 i dokupicie te dwa akumulatory, już się robi też ponad 2000, także też jakaś tam cena wychodzi, tylko że wiadomo, nie wymaga to żadnego docierania, no bo jest to piła elektryczna, tak jak stamtąd na przykład kupicie, no to na początku, żeby to po prostu Wam służyło bezawaryjnie, musicie to po prostu dobrze docierać, tak? Dobrze dotrzeć, dać temu odpocząć, dolać więcej tego oleju, dobrze to wyregulować, uszczelnić ten gaźnik, wydmuchać i oczywiście piłą spalinową przepracujecie więcej niż taką elektryczną, ponieważ tamtą możecie cisnąć, orać, ona ma dużo mocy, a ta piła niestety przy jakimś tam grubszym, większym drzewie, ona oczywiście jak jest ostra bardzo ładnie wchodzi, ale musicie mieć ostry łańcuch i nie cisnąć, bo jeżeli ciśniecie, te baterie tak jak już trochę się wyeksploatują albo się zagrzeją, bo one też się grzeją bardzo te baterie, to po prostu ta piła Wam odcina. Ona jak ma za duże obciążenie, ja Wam nawet pokażę jak to działa. Teraz jest hamulec zablokowany, ja ją odblokuję, ona piszczy nam, bo ona nie ma siły, bo jest zablokowana, nie? I to samo będzie, jak wjedziecie gdzieś w jakieś drzewo. A zobaczcie, odblokuję hamulec. I macie oczywiście drugi bieg, bo nie wspomniałem o tym. Jest tu drugi bieg. I wtedy ona szybciej chodzi. I o tym też miałem wspomnieć, że oglądałem inne piły, ta jest dość szybko obrotowa. Aczkolwiek nie zawsze tnę na tym drugim biegu, bo on wymaga trochę rozpędzenia, więc nie jest tak, że ona rusza od razu z tą pełną prędkością, tylko chwilę wolniej, później się szybciej nakręca, więc najczęściej i tak używam pierwszego biegu i ona dość efektywnie i tak pracuje na tym pierwszym biegu, tylko tak jak mówię, ostrość łańcucha i nie ciśnięcie, bo ciśnięcie ta piła po prostu odłącza, pika. No i wiadomo, jak więcej potniemy, a nie mamy baterii, to one same z siebie nie tyle co się rozładowywują, to one się grzeją. Jak się grzeją, tracą swoją efektywność, piła odcina. To są te baterie akurat elektroniczne, więc ta elektronika widzi, że się przegrzewa i też odcina, spada moc tych baterii i po prostu piła pika i przestaje ciąć. Także żeby to było efektywne i żeby przepracować więcej godzin, więcej tego drzewa naciąć, jak naprawdę chcecie popracować dłużej, no to niestety dwie szybkoładowarki, według mnie dwie dodatkowe baterie i pokusiłbym się o te chyba najmocniejsze, są bodajże 7, nie chcę skłamać. I tamte baterie myślę, że już sporo, chyba że od razu po prostu kupicie 7. No ale wiadomo, ja i tak uważam, że warto mieć na zmianę, bo baterie się zagrzeją, wrzucicie sobie w ładowarki i idziecie sobie dalej pracować i wtedy tą piłą też można narobić roboty, nie? No a lis jak lis, tak? Lis to do ciężkiej roboty, jak ktoś naprawdę ma dużo chęci, bo naprawdę jest to męcząca praca tym lisem, jakieś cięcie tych dech. Mówię bardziej o takich właśnie dechach, balach, o czymś, co ma zanieczyszczenia, gwoździe i tak dalej, czego nie da rady, albo nie chcecie po prostu męczyć łańcucha. I też w pomieszczeniu można robić, nie dymi, nie kopci, wiadomo, i też nie trzeba docierać i sprzęt nie do zachetania. No i przy okazji wiadomo, takim lis jako takie uniwersalne urządzenie możecie mieć w warsztacie, w domu, przeciąć kawałek deski, dociąć, różne ostrza macie, robicie coś przy samochodzie, przeciąć wydech. To jest mega przydatne urządzenie. Jakieś korzenie, tak jak na podwórku wycinałem, w ziemi, nie w ziemi, w piachu, nie ma z tym problemu. Także jest to fajny sprzęcior do takiej brudnej, ciężkiej roboty. I tak jak mówię, nie klęka. Nie wiem czemu, to jest jakiś... Według mnie ten sprzęt już powinien nie żyć, a on radzi sobie całkiem jak nowy, bym powiedział. Nic się z nim nie dzieje. Spalinóweczka też polecam, tylko tak jak mówię, jak ktoś ma... Bo to jest najmocniejszy sprzęt oczywiście z tych dwóch do drzewa. Wiadomo, najwięcej narobicie. Ale tak jak mówię, trzeba troszeczkę z tym docieraniem tutaj się popieścić, nie zachetać jej na początku, trochę ją dotrzeć i więcej tego oleju lać, dobrej jakości olej i wiadomo tam pouszczelniać i zrobić takie w czystości, ją trzymać i tak dalej. I ta piła naprawdę robi mega dużo roboty, nie będę jej odpalał, bo jest
Raz, że w garażu, a już jest późno w nocy, ale mogę polecić. Nie ma z tym problemów po prostu. I piła jest ładna, fajny właśnie bajer, że ona ma ten klucz, także jak nawet nie macie gdzieś tam podciągnąć łańcuch, czy nie wiem, zmienić łańcuch, macie praktycznie wszystko w komplecie. Także sprawuje się to dobrze, nacięła już swoje przez te ładnych parę lat, mówię 5-6 lat. Także nie bójcie się tego typu pił. Tylko tak jak mówię, ta wymaga po prostu najwięcej daje od siebie mocy i jakby wytrwałości, ale wymaga takiego dopieszczenia i tych dwóch prawych rąk, żeby wiedzieć, jak tam co podregulować. I jak o to zadbacie, każdy z tych sprzętów, oczywiście ten wymaga najwięcej na początku docierania, zadbania, bo elektrycznymi ruszacie z miejsca, nie? No ale później wiadomo, oddaje w ilości i nie przerobicie tam tymi sprzętami tyle drzewa, co tą piłą, tak? No bo to jest wariat, ona jest naprawdę mocna ta piła, nie? Nie wiem ile ona tu ma, 3,9 koni, 2,9 konia. Także ona tą moc ma, brat mu się zdziwił, także polecam Wam te sprzęty. Nie wiem bo troszkę wyrwało mnie z kontekstu rozładowanie baterii. Już mi ekran zgasł i wybiło mnie to trochę z rytmu. Chciałem za jednym razem, żeby ten film był w całości. Także dziękuję za oglądanie. Jakbyście mieli jakieś pytania, proszę o komentarze. Generalnie ja nagrywam o sprzętach i opinie jakieś swoje wydaję dopiero z reguły po jakimś czasie użytkowania. Najlepiej jest po latach użytkowania. Wtedy to jest jakaś obiektywna opinia, bo z tym sprzętem się popracowało, poobcowało, ponaprawiało, poużytkowało i wiemy, co z czym się je. A wiadomo, że połowa YouTube'a to nowe sprzęty dostają gdzieś tam od Chińczyków i mówią, że są zajebiste, a za miesiąc możecie to wrzucić do śmietnika. Tu te sprzęty z pełnym sumieniem mogę polecić. One będą Wam służyły, tylko każdy po prostu jest do czegoś i każdy wymaga jakiejś oddzielnej jakby dbałości odrębnej i jakiejś tam wiedzy. Chyba do piły spalinowej potrzeba najwięcej jakby wiedzy. Tamte są urządzenia prostsze. Chociaż w lisie trzeba zmieniać nieraz te ostrza i nie ostrza. Tam się nieraz wiadomo ta śruba. Jak trzeba ją mocno dokręcić, żeby się te ostrze nie luzowało, ten cały brzeszczot, więc wymaga to też nieraz jakiejś tam siły, coś tam się może zakleszczyć, bo brudu najdzie. No ale to wiadomo, no, chcemy coś robić, no to trzeba czasem pokombinować, trzeba czasem parę niecenzuralnych słów rzucić. Także dziękuję za oglądanie, zapraszam do innych moich filmów, subskrypcji, lajkowania. Dzięki, cześć, hej.